Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dziś powiemy sobie, jak wybrać dobry, mały opryskiwacz do prania tapicerki meblowej, samochodowej i nie tylko. Jest już kilka materiałów odnośnie opryskiwaczy, ale myślę, ten będzie dodatkowo fajnym takim uzupełnieniem. Także miłego oglądania. Wybierając dobry opryskiwacz, musicie się kierować przede wszystkim odpornością chemiczną, pojemnością, przepływem wody, no i przede wszystkim dostępnością do serwisu, bo czasem jest tak, że taki opryskiwacz może odmówić posłuszeństwa, no i trzeba go zreanimować w miarę jak najszybciej, żeby można było dokończyć pracę. No, czasem bywa to niestety nieopłacalne finansowo, ale o tym później. Z tego co mi wiadomo, większość z Was używa tanich ekstraktorów, więc no, siłą rzeczy pewnie nie kupicie opryskiwacza za kilkaset złotych, więc przygotowałem dla Was ciekawą alternatywę małego, mocnego zawodnika, który również sprawdza się od wielu lat. Będąc już na wyższym poziomie, mimo wszystko warto mieć taki mały opryskiwacz też, ponieważ te większe no nie wszędzie się przydają. Quasar, którego trzymam przed Wami, to pewnie jest dosyć kojarzony już przez większość tak naprawdę, ponieważ jest to jeden z najbardziej popularnych opryskiwaczy na rynku, mimo że nie jest to seria dostosowana do środków zasadowych, ponieważ jego przeznaczenie to ogrodnictwo, to mimo wszystko znosi naprawdę bardzo dużo. Przykładowo nasz został zakupiony w 2017 roku, no i służy tak naprawdę do dzisiaj i szczerze powiedziawszy nic nie zostało w nim wymienione aż do dnia dzisiejszego. Mimo stosowania wysokozasadowych środków, czyli pH 12-13, gorącej wody, tak naprawdę wrzątek był wielokrotnie wlewany do tego opryskiwacza i nic się z nim nie dzieje. Dodatkowo problematyczne środki, które po prostu powodują zapychanie dyszy płaskostrumieniowej, no to tutaj wiadomo, nie robią większego wrażenia, mimo że czasem tam wiadomo kicha, prycha, ale przepuści i spokojnie można je nanosić. Jego największa zaleta zaraz po odporności chemicznej i temperaturowej to praca 360 stopni. Co to oznacza? Nieważne w jakim położeniu znajduje się opryskiwacz, czy do góry nogami, na boku, w każdym położeniu tak naprawdę ciecz zostanie naniesiona na daną powierzchnię. Dla przykładu mieliśmy przez chwilę opryskiwacz w wersji Alkaline, no i niestety tam nie jest już tak kolorowo, ponieważ nie pracuje w formie 360 stopni. Dodatkowo ma taki tutaj wężyk dosyć sztywny, który powodował to, że jak po prostu był w takim położeniu opryskiwacz, czy do góry nogami, nie zaciągał już cieczy, także siłą rzeczy czasem 1/4 roztworu w zbiorniku zostawała po prostu nieużyta. Także jak sami widzicie, trzeba testować różne rozwiązania, ponieważ jeden opryskiwacz może być dobry, dostosowany do środków zasadowych, ale z drugiej strony nie działa jako 360 stopni. Nie ma po prostu możliwości naniesienia pod różnymi kątami, żeby dostać się do jakichś dziwnych zakamarków, gdzie normalnie nie dałoby się po prostu dojść jakoś tak w miarę na prosto, czyli po prostu czasem trzeba niekiedy jeszcze mieć inne sprzęty, jak na przykład lance z wężykiem, więc nie warto się zamykać po prostu na jedno rozwiązanie i korzystać z małych i większych opryskiwaczy na wężyku z lancą po prostu. Tutaj pokażę Wam jeszcze kilka materiałów z pracy tego opryskiwacza. Godzin i 3 minut o 10 minut. Pora na podsumowanie. Jak sami widzicie, taki mały opryskiwacz sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach. Wiadomo, jest on głównie przeznaczony do niewielkich powierzchni, ponieważ niestety jakiejś biurowej wykładziny 500 metrów w tym nie opryskacie, ale tapicerkę meblową, samochodową od biedy jak najbardziej się sprawdzi. My generalnie używamy go głównie do właśnie wybierania materacy, po prostu jakieś gorące środki typu aktywny tlen, czy tapicerki samochodowej, żeby ją uprać, no to tutaj się fajnie sprawdza, bo jest malutki, że tak powiem, rozbrysk cieczy, więc w takich miejscach jak najbardziej jest polecany. Jeżeli chcecie się rozwijać, no to wiadomo, taki mały opryskiwacz to jest tylko na start. Do po prostu bardziej zaawansowanych prac, no to już trzeba troszeczkę sięgnąć głębiej do kieszeni. My również stosujemy opryskiwacz w formie
pompy wody i tam mamy ciśnienie 8,3 bara, więc no, trzeba po prostu testować cały czas, co będzie dla Was najlepsze, czy w danej sytuacji taki sprzęt się sprawdza, czy po prostu musicie szukać czegoś innego. Nie ma sensu się zamykać na konkretne schematy, czyli po prostu wierzyć w to, co ktoś powie, tylko po prostu testujcie samodzielnie, nie bójcie się nowych rozwiązań, no i przede wszystkim szukajcie ułatwień, żeby Wam się po prostu przyjemnie pracowało, bo to, co jednemu się podoba, no to niekoniecznie musi drugiemu. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o subskrypcji, to jest bardzo ważne. Zostawcie łapkę w górę. Dodatkowo napiszcie komentarz, na którym opryskiwaczu Wam się najlepiej pracuje, żebyśmy mogli po prostu porównać wszyscy, prawda? I wtedy siłą rzeczy każdy może coś innego jeszcze dodatkowo przetestować, bo wiadomo, nie wszystkie opryskiwacze są nam znane, że tak powiem. Do zobaczenia. Cześć!